Większość ludzi myśli, że chwar to tylko drogie jachty, kluby na plaży, w których butelka szampana kosztuje tyle, co twój czynsz. I tłum celebrytów w lnianych koszulach. Robią zdjęcie w porcie, jedzą pastikady za 40 euro i wracają na prom z poczuciem, że zaliczyli chorwackie Saint-Tropez. Ale ty wiesz, że pod tą błyszczącą powłoką kryje się coś zupełnie innego? Pokażę ci wyspę, która pachnie rozmarynem i wolnością. Pokażę ci miejsca, gdzie czas się zatrzymał, a jedynym dźwiękiem jest cykanie cykat i szum Adriatyku. Gotowy, żeby zdjąć klapki? Zaczynamy! Zamiast pchać się wąskie uliczki miasta Chwar, ruszamy w głąb lądu. Kilka kilometrów od wybrzeża leży Malo Grablije. To wioska, której nie ma na liście żywych. W latach 60. wszyscy mieszkańcy spakowali się i przenieśli nad morze, do Milny. Zostawili domy, tłocznie oliwy i szkołę. Dziś to kamienny labirynt opanowany przez naturę. Możesz wejść do opuszczonych kuchni, zobaczyć stare paleniska i poczuć ciężar ciszy. Ale jest tu jeden wyjątek. Berti otworzył małą konobę w środku tych ruin. Nie pytaj o kartę dań. Zjesz to, co dziś rano było świeże. Chcesz poczuć dreszcz emocji? Zapomnij o luksusowych katamaranach. Jedź do wioski Pitwę. Znajdziesz tam tunel, który wygląda jak wejście do kopalni z horroru. Jest wąski, ciemny, wykuty w surowej skale i nie ma w nim świateł. Kiedy przejedziesz na drugą stronę, poczujesz, jakbyś zmienił wymiar. Wyjeżdżasz na południowe zbocza wyspy. Strome winnice schodzące prosto do morza. To tutaj rodzi się słynne wino Plawac Mali. To chwar surowy, rolniczy i niesamowicie piękny. Idź pod prąd. Podczas gdy wszyscy zostają na północy, ty odkryj południe. Wracamy na północ, gdzie turyści statyści biegną do miasta Chwar. A ty wybierz Stavigrad. To najstarsze miasto w Chorwacji, ale jego prawdziwy skarb leży tuż obok. Starogradzko Polje. To system podziału ziemi stworzony przez starożytnych Greków 2400 lat temu, który przetrwał do dziś prawie nienaruszony. Wypożycz rower i zgub się między kamiennymi murkami. Tu nie ma sklepu z pamiątkami. Są za to dzikie figi i szałwia. Tu poznasz historię, której nie przeczytasz w podręczniku. Poczuj zapach ziemi, która karmi ludzi od tysiącleci. Jeśli myślisz, że Malo Grablije było dzikie, to znaczy, że nie byłeś w Humac. To osada pasterska na wschodzie wyspy. Nie ma tu prądu, nie ma bieżącej wody. Domy są zbudowane w całości z kamienia, nawet dachy. Przyjedź tu przed zachodem słońca. Widok na wyspę Brač i półwysep Pelješac jest stąd obłędny. Znajdź lokalnego pasterza, który sprzedaje miód lawendowy. Nie targuj się. Ten miód to esencja słońca i ciężkiej pracy. Dubowica to najpiękniejsza plaża na wyspie, ale ma jedną wadę – turystów. Dlatego zrobisz to inaczej. Przyjedź tu o 6:30 rano. Zejdź kamienistą ścieżką w dół, gdy słońce dopiero zaczyna ogrzewać białe otoczaki. Będziesz tylko ty i stary kamienny dom szlachecki na samym brzegu. Woda jest wtedy jak lustro. To moment, w którym kawałek świata należy tylko do ciebie. Kiedy o 11:00 zaczną schodzić się pierwsi statyści z parasolami, ty będziesz już na szlaku poszukiwać kolejnych przygód. Słyszałeś o małej Wenecji bez gondoli? Wrboska. Mówią o niej mała Wenecja z powodu kanałów i mostków. Ale Wrboska jest o wiele skromniejsza i przez to piękniejsza. Tu życie toczy się wokół rybackich łodzi, a nie jachtów. Idź do kościoła fortecy. Tak, dobrze słyszysz. Mieszkańcy tak bardzo bali się piratów, że zbudowali kościół, który wygląda jak czołg z kamienia. Wejdź na jego dach. Widzisz te czerwone dachy i lasy sosnowe? To jest właśnie ten spokój, którego nie kupisz za żadne pieniądze w porcie w Chwarze. Pokazałam ci 7 miejsc, które wymagają odrobiny wysiłku. Ale z tej podróży wrócisz z zapachem dzikiej lawendy na dłoniach i wspomnieniem przeżytych przygód. Pamiętaj, idź pod prąd. Zdejmij klapki i patrz uważnie. Dziękuję ci, że byłeś ze mną na tym szlaku. Jeśli podoba ci się takie odkrywanie świata, wiesz co robić. Kolejny przystanek to Riviera Makarska. Kliknij w film, który ci się wyświetla. Widzimy się. Bez klapek.